Syreny zawyły w Lublinie. Po kolejnych atakach Rosji na Ukrainie niedługo po wizycie prezydenta Zełańskiego w tym mieście. Rosjanie tracą zaś petrodolary przez dronopad i grożą eskalacją wobec prac nad nowymi sankcjami USA. Tymczasem kolejny gigant motoryzacyjny z Niemiec przegrywa z Chinami. Nowe ataki w Iranie podnoszą zaś znów cenę ropy. Jest 30 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Syreny w Lublinie po wizycie prezydenta Ukrainy. Rosja straszy wobec depresji naftowej. Syreny zawyły w Lublinie przez zagrożenie wlotem z Rosji godziny po wizycie prezydenta Ukrainy w tym mieście. Omawiał on owoce rozmów z USA, które przygotowują nowe sankcje. Rosjanie straszą, bo boją się wspólnego uderzenia Zachodu. Tymczasem dronopad pozbawia ich kolejnych petrodolarów. Nad ranem 30 lipca o godzinie 3:50 zawyły syreny alarmowe w Lublinie. Media lokalne donoszą o wielkim huku i kraterze odnalezionym pod miastem. Polska poderwała myśliwce w odpowiedzi na zagrożenie wlotem dronów albo rakiet z Rosji. W chwili publikacji tego materiału nie ma oficjalnych informacji w tej sprawie, poza doniesieniami dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych o tym, że działania floty powietrznej miały charakter prewencyjny. Cytuję: działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, podało dowództwo. Do incydentu doszło godziny po wizycie prezydenta Ukrainy w Lublinie, podczas której przekazywał Polakom informacje po rozmowach z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Ukraińcy podali, że USA zapowiedziały wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa przed zimą. Także podczas wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie doszło do przegłosowania projektu ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji, które mogą uderzyć w sektor naftowy cłami 100% na dostawy baryłek rosyjskich do 5 największych klientów. Przepisy te przeszły drugie głosowanie 30 lipca. Nie jest jasne, czy działania Rosjan powodujące reakcję polskiego wojska są celowe, czy mają tylko związek z kolejnym zmasowanym atakiem na Ukrainę. Uderzenie z 30 lipca spowodowało liczne zniszczenia w miastach ukraińskich, w tym w Lwowie. Jest co najmniej 30 rannych i 1 ofiara śmiertelna. Ataki dotknęły regionów graniczących z krajami NATO. Uderzenia na Lwów nastąpiły około 4:40 czasu lokalnego, czyli 3:40 czasu polskiego. Widać koincydencję czasową z uruchomieniem syren w Polsce. Tymczasem Rosjanie reagują na powrót USA i Ukrainy do wzmocnionej współpracy obronnej groźbami i zapowiedzią dalszej eskalacji. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew, postrzegany jako przekaźnik najbardziej kontrowersyjnych tez Kremla, wezwał do dokończenia operacji specjalnej. Wsparcie Ukrainy oraz dodatkowe sankcje Zachodu mają zwiększać presję na Rosjan. Do tego dochodzą coraz skuteczniejsze ataki dronów Ukrainy. Rosyjski komersant przyznaje, że rośnie przecena baryłki Urals w porcie w Noworosyjsku. Powód to ataki Ukrainy. Przecena Urals względem Brent w naftoporcie w Noworosyjsku wzrosła do ponad $26 za baryłkę w tygodniu zakończonym 24 lipca. Powodem jest wzrost kosztów ubezpieczenia towaru w związku z ustawicznymi atakami dronów Ukrainy. Dostawy ropy rosyjskiej przez Morze Czarne do Indii podrożały o ponad 14% niedługo po atakach na naftoport Caspian Pipeline Consortium, które wywołały tymczasową przerwę pracy między 19 a 27 lipca. Także w portach bałtyckich, do których można przekierować część dostaw, przecena wynosi ponad $26 za baryłkę, bo tam także dochodziło w tym roku do licznych ataków. Ponadto koniec zwolnienia dostaw ropy z Rosji spod sankcji USA na dostawy do Indii spowodował dodatkowy wzrost kosztów przez to, że Rosjanie zaczęli korzystać z pośredników w Egipcie albo Singapurze. Według obliczeń Eulera cytowanych przez komersant, przychody z eksportu ropy z Rosji w lipcu mogą być niższe nawet o 15%, do czego może się przyczynić także spadek cen Urals na giełdzie. Nie jest jasne, czy ta presja skłoni Kreml do rozmów, na które liczą USA oraz Ukraina. Proponują m.in. zawieszenie ataków z powietrza na otwarcie negocjacji. Bez tego dronopad Ukrainy będzie dalej niszczył sektor naftowy Rosji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Bańka na wiatraki. Tauron pozyskał 1,2 miliarda złotych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę lądowej farmy wiatrowej w Miejskiej Górce. Farma ma składać się z 53 turbin o łącznej mocy 190 MW i zasilić około 200 000 gospodarstw domowych.
ma powstawać szybciej dzięki tzw. Star Assembly, czyli montowaniu wszystkich łopat wirnika przed podniesieniem ich razem. Idą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem w Polsce od 30 do 31 lipca w 15 województwach. Najwyższa temperatura ma wynieść do 36 stopni Celsjusza. Upały podnoszą zapotrzebowanie na energię ze względu na rosnące zużycie do klimatyzacji. Obniżają też poziom wód potrzebnych do ochłodzenia elektrowni. Teraz wieści z Europy. OZE kontra paliwa. Produkcja energii ze słońca i wiatru po raz pierwszy przewyższyła w Niemczech te z paliw kopalnych. Analiza Carbon Brief i Energy Institute pokazuje, że OZE odpowiadały w 2025 roku za 44% wyprodukowanej energii, czyli 225 terawatogodzin, w porównaniu do 43% zapewnionych przez paliwa kopalne, czyli 217 terawatogodzin. Porażka w Niemczech. Według agencji AFP koncern motoryzacyjny BMW zwolni 8 tysięcy ludzi. Idzie w ślad pozostałych koncernów z Niemiec, które w ten sposób tną koszty wobec rosnącej konkurencji z Chin. BMW nie było ponadto w stanie poradzić sobie ze stratami sprzedaży w państwie środka, które rozwija własne modele, w tym szczególnie popularne elektryki. Nowe podejście. Według Euractiv prezydencja irlandzka rozważa zmianę strategii w sprawie sankcji wobec Rosji. Zamiast kolejnych pakietów rozwadnianych przez kompromisy, jak w sprawie reeksportu LNG rosyjskiego przez Greków, następne restrykcje mogłyby być przyjmowane np. po każdym ataku Rosji na cele cywilne na Ukrainie. Jeszcze wieści ze świata. Premia ryzyka. Pomimo wzrostu cen ropy przez wojnę w Iranie, przecena baryłki rosyjskiej Urals w porcie w Noworosyjsku wzrosła do ponad $26 przez ataki dronów ukraińskich na tamtejszą infrastrukturę. Ubezpieczenia podrożały o ponad 14% i warto to podkreślić jeszcze raz. Sankcje dalekiego zasięgu z Ukrainy działają na Rosję. Jeden konflikt. Według New York Times Iran miał rozważać atak na port na Ukrainie w odpowiedzi na uderzenia dronów ukraińskich na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Dyplomaci doprowadzili do deeskalacji, bo Ukraińcy wytłumaczyli się pomyłką przy atakach na cele rosyjskie. Łomot w Iranie. Spuścimy im łomot, powiedział Trump w odpowiedzi na pytanie Fox News o atak Iranu z zaskoczenia na bazę USA w Jordanie. Ataki Ameryki zostały wznowione, w tym we współpracy z Arabią, na bojówki na terenie Iraku. Ropa Brent wraca do okolic $87 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.